Siema, chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną fajną rzecz, również na Switcha, chociaż go nie posiadam, ale jest to tak ładna rzecz, do tego ze Star Foxem, czyli kultową postacią od Nintendo, że fajnie ją mieć choćby kolekcjonerską. Jest to gra Starlink Battle for Atlas w wersji na Nintendo Switch. Jest to wydanie niestety niemieckie, co widać po napisach na pudełku. Aczkolwiek sama gra jest po angielsku. Ale chyba przez to, że jest to wydanie niemieckojęzyczne, znaczy pudełko niemieckie, to gra była bardzo, bardzo tania. A zawartość jest co najmniej interesująca, bo jest tu trochę fajnych gadżetów w tym pudełku, więc myślę, że warto się im przyjrzeć. Jest tu również język polski. Uwaga, nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia, ryzyko połknięcia małych elementów. Postaram się to teraz jakoś delikatnie otworzyć, żeby też jakby nie uszkodzić i żeby nie straciło na wartości. Mimo że wartość tego jest znikoma, ale może kiedyś to się zmieni. Odkleję delikatnie nalepki. Jedna. I druga. Dobra. I spróbujmy to wyjąć na światło dzienne. Aha, bo to się trzyma z obu stron. Już gorzej trochę. Ok. Trzecia nalepka. I ostatnia. Dziwna konstrukcja, trzeba przyznać. Dobra, wyciągamy to. Aha, czyli to jest kolejna po prostu nakładka. Pudełko w pudełku. Dobra. Tutaj mamy tylko grafikę z gry. Dobra, zajrzyjmy zatem do pudełka. Żeby nie było tyłem, wyciągamy. Od spodu nam już wypadło coś. Plakat jakoś był niedbale wsadzony do pudełka i się pozagniatał. Nie wiem, kto to tak spakował fabrycznie. Zobaczmy, co my tu mamy. Jest to jakiś plakat. Plakat jest już po angielsku, czyli tak mi się wydaje, że tu nie ma w sumie nic poza tytułem gry. Starlink Battle for Atlas. Dobra, zobaczmy go z drugiej strony. Są to chyba wszystkie figurki, jakie można dokupić do tej gry. Statki. Tutaj jest chyba jeszcze jeden z tych statków cyfrowo. Ale to zaraz. Bo o co chodzi w tej grze? O to, że tutaj montując różne figurki, dołączając je do kontrolerów, otrzymujemy wtedy dopiero te postacie lub te statki w grze i wtedy nimi gramy. Tutaj właśnie ekskluzywem wersji na Nintendo jest Fox McCloud z Star Foxa, znanej gry bardzo z stajni Nintendo. Dlatego jest to ekskluzyw. Ale tutaj mamy z kolei grę. No, gra już niestety jest po niemiecku opisana, ale sama rozgrywka jest po polsku. Chyba nawet z polskim dubbingiem. Ok. Chyba wszystko, co by nas interesowało. Nie będę odfoliowywać gry, bo to nie ma sensu. W środku jest tylko kartridż, nie ma tam żadnych książeczek, a ja nie mam i tak Switcha, więc nie ma sensu tego odfoliowywać. Najciekawsza jest na pewno zawartość tego boksa. Normalnie czuję się teraz jak dziecko na gwiazdkę. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Wstawię sobie tylko kamerę. Dobra. Co my tu mamy? Może od najmniejszych rzeczy zacznijmy. Pierwsza rzecz to pilot. Jeden z pilotów.
Bardzo ładnie wykonana plastikowa figurka. Ubisoft China. I tutaj jak się by przyjrzeć bardziej uważnie, to zauważycie, tutaj jest takie gniazdo i tego pilota się łączy z podstawką, bo to jest podstawka. A, nie mogę się jeszcze do niej dokopać. Dobra, na razie obróćmy statek kosmiczny na bok. Wiem, że on jest najciekawszy w tym wszystkim, ale tutaj nawet nie mogę go wyjąć. No, już myślałem, że to on pękł. Podstawka również jest ciekawa. Tutaj bardzo mocno to jest jakoś zamontowane. Trzeba użyć do tego dwóch rąk. Jest to podstawka na Joy-Cony od Switcha. Wsuwa się je tutaj i mamy dzięki temu jakby takiego pada. I tutaj z kolei montujemy pilota naszego. Tu wsuwamy go w ten sposób i on się łączy z gniazdem tu. I jeżeli wtedy mamy podłączone Joy-Cony i włączoną grę, to wtedy w grze pojawi nam się właśnie ten pilot. Tutaj w tej wersji, w tym starter packu otrzymujemy dwóch pilotów. Drugim jest właśnie Fox McCloud, czyli kultowy lisek. Zobaczcie, jak ładnie jest wykonany. Też ma gniazdo od spodu. Lisi ogon mu sterczy. Bardzo fajna figurka. Tu jeszcze widzę, się zaplątała jakaś instrukcja, czy raczej ostrzeżenia pewnie, żeby nie połknąć drobinek. I teraz najciekawsze z tego wszystkiego, czyli statek właśnie Star Foxa. Plastikowy, ale nie wygląda jakoś tandetnie, wykonany całkiem przyjemnie, nawet dziecko mogłoby się nim pobawić jako zabawką. Tutaj jest miejsce na pilota i kolejne piny, gdzie wpinamy właśnie go tutaj w kontroler i wtedy również statek pojawia nam się w grze, jeżeli mamy włączoną grę. O, i widzicie, pilot sobie siedzi w środku i jeszcze statek ma tu ruchome części, takie nie wiem, lotki, czy jak to się nazywa, nie znam się. Czy to są jedyne ruchome części? Chyba tak. Chyba jedyne ruchome. Nie wiem, czy skrzydła się odmontowują. Tak, skrzydła też się odmontowują. Czyli można również sobie pewnie dokupić w jakichś zestawach inne skrzydła, może jakieś lepsze. I nie wiem, czy te lotki ruchome to jest funkcja tylko ozdobna, czy pełni to rzeczywiście jakąś realną funkcję w grze, czy one też się na przykład otwierają w grze, jeżeli otworzymy je tutaj na naszej zabawce. Tego niestety nie wiem. Może kiedyś, jeśli będę miał Switcha, to sprawdzę. Więc tak się prezentuje statek kosmiczny. Tutaj jakby się przyjrzeć, to przez tą szybkę widać w środku nawet pilota. Więc granie na tym wygląda tak, że trzymamy, tu mamy Joy-Cony i tu sterujemy i cały czas mamy w rękach statek kosmiczny. Może to się wydawać niewygodne, a w praktyce jak jest, podejrzewam, że może być trochę niewygodne. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo tu cała idea polega na tym, że to co zamontujemy, to pojawia nam się w grze. Bardziej realne odczucie. Ciekawe, czy w ogóle steruje się tu na Switchu ruchowo, czyli wykorzystując żyroskopy, czy na przykład do zawracania statkiem balansujemy po prostu nim w rękach i dzięki Joy-Conom dzięki żyroskopom z Joy-Conów on balansuje faktycznie. Tego nie wiem. Zobaczmy jeszcze na dwa dodatki. Mamy tu jeszcze dwie bronie dodatkowe. Pierwsza to jest jakiś taki chyba miotacz ognia, czy coś takiego. Tak, ma tutaj płomyk na dupie. Montujemy go sobie na skrzydle. Podejrzewam, że obojętnie na którym.
chyba nawet da się go w obie strony zamontować. A drugie to będzie zamrażanie, bo widzę, że jest taka śnieżynka. Tylko wezmę dwoma rękami, żeby nie urwać zaraz tych rakiet. O. Taka oto bateria rakiet, którą montujemy z kolei na drugim skrzydle. I oto nasz krążownik jest gotowy do swojego lotu. Bardzo fajne gadżeciki. Ciekawe jak w praktyce. W zestawie jest jeszcze cyfrowo dodany drugi statek. Chyba właśnie ten Zenit, tak mi się wydaje, co jest na plakacie. I chyba jeszcze jakaś broń, czy jakiś pilot, także łącznie mamy raptem 2 statki. Wersja cyfrowa jest w sumie bardziej opłacalna, jeżeli komuś chodzi tylko o granie, a nie o gadżeciarstwo. Bo w wersji cyfrowej mamy chyba ze 4 statki, a w wersji Deluxe to chyba z 7 nawet. Więc to wydanie pudełkowe jest tylko takim fajnym gadżecikiem. Także Lisek macha ogonkiem na pożegnanie i może kiedyś zobaczymy sobie tą grę, jeżeli uda mi się kiedyś zdobyć Switcha. Zobaczymy. A na razie się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i cześć!